Witajcie w dzisiejszym odcinku. Jaja nie zdążą na nowy rok. Największy producent samochodów w Rosji przegra z chińskimi markami. Władimir Putin, cytat. Rosja nie zamieni suwerenności na kiełbasę. Powierzchnie magazynowe biją rekordy cen pomimo rekordowych inwestycji. A na koniec Gurulew awansuje na pierwszego krasomówcę w Rosji. Zapraszamy. Dzień dobry kochani, witamy w poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. Dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy, że kolejnego tygodnia widzimy Was na czacie i witacie się od razu z nami. Mówicie, że kawka zaczyna dobrze smakować tylko z cepem. Mam nadzieję, że gdyby cepy się kiedyś skończyły, to nie przestaniecie pić kawki, bo załamie się rynek, więc musicie też pić kawkę poza cepem, jakby co. Po mojej lewej stronie Paweł Jeżowski, który jest już gotowy do sięgnięcia do swojego paska, więc zaczynamy. Dzień dobry, cześć Mateuszu. Dzisiaj, jeżeli chodzi o moskiewską giełdę, stabilizacja, jeżeli chodzi o waluty również nieznaczne zmiany. Po raz kolejny mamy dolara powyżej 90 euro, poniżej 98, a jeżeli chodzi o Uralsa, cały czas poniżej price capu i tu też mamy stabilizację. Zobaczymy, czy w najbliższych dniach, ponieważ mamy korektę wielotygodniowych spadków na ropie, czy uda się przebić $60, no bo taka szansa jest, natomiast zobaczymy, jak rynek tutaj będzie reagował i to, co się wydarzy, jeżeli chodzi o 12 pakiet sankcji, bo tutaj również są zapowiadane jakieś ruchy. Zobaczymy. Najgorzej dla Rosji obecnie wygląda sytuacja na gazie, bo gaz powoli schodzi do poziomów 30 euro za megawattogodzinę. No i istnieje szansa, że będzie szukał być może minimów, co wydaje się dosyć dziwne, bo zbliża się zima. W zimę raczej gaz drożeje, a nie tanieje. Dlaczego tak się dzieje? No pełne cały czas magazyny, no i odwilż może nie jest jakaś silna, natomiast jeżeli by się okazało, że byłyby większe dodatnie temperatury, wtedy pewnie spadki byłyby wyższe. A teraz przechodzimy, słuchajcie, do krótkich informacji na początek. Zapowiadaliśmy tą informację, natomiast dzisiaj oficjalnie moskiewski oddział Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej zarekomendował w wyborach kandydaturę przewodniczącego Komitetu Centralnego Partii Gennadija Tsiuganowa. Czyli sprawdziło się. Masz wtyki w partii komunistycznej tam, więc wiedziałeś dużo wcześniej. Piąty raz będzie pan Gennadij startował. Tak jest. Producenci ostrzegają przed rosnącymi cenami elektroniki o 25% od 2024 roku, czyli za kilka dni będzie taki delikatny skok. Tak, w grudniu widzimy wzrost cen głównie laptopów i elektroniki użytkowej o 10%. No więc miło. Czyli od stycznia 25 też jeszcze dodatkowo. Fajnie. No zobaczymy, tak, jak to będzie, pewnie różnie na różnych produktach. Państwa członkowskie Unii Europejskiej rozważają coraz szerzej pozbawienie Węgier prawa głosu w celu zawarcia porozumienia w sprawie przydziału środków finansowych Ukrainie, tak podaje Financial Times, powołując się na europejskich dyplomatów. Coraz mniej dni zostało do końca roku i widzę i Amerykanie, i Unia Europejska próbują to jeszcze w tym roku może przepchnąć. Byłoby miło. Pewnie się nie uda w tym roku, natomiast wydaje się, że polityka Orbana może mocno zaszkodzić Węgrom. Nowe regiony rozważają możliwość dopuszczenia mieszkańców do głosowania w wyborach prezydenckich Federacji Rosyjskiej z ukraińskimi paszportami. Tak na wszelki wypadek, jakby brakło głosów. Może być o włos. Może być o włos. Bardzo ciekawy pomysł, szczerze powiedziawszy.
Natomiast jak jesteśmy przy tych Węgrzech, to mamy kolejną dziwną wypowiedź. Węgry nie widzą zagrożenia ze strony Rosji dla innych państw europejskich, w tym tych położonych na wschodzie kontynentu, powiedział węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjártó. No Mówiliście, okej. że to się nie szy, tylko sy, no jest chyba tak. Oni mało co widzą ogólnie. Niemieckie służby celne ostrzegały przed możliwością konfiskaty prezentów świątecznych z Rosji. Czy Niemcy zabiorą Rosjanom prezenty? Tak, i to wydaje się, że bardzo realne. Natomiast mamy informację, że ostatecznie Spotify i Cisco, które ogłosiły w zeszłym roku wycofanie się z Rosji, dokończyły cały proces i zlikwidowały swoje firmy w Rosji, więc już nie ma porejestrowanych żadnych firm powiązanych z nami. Wyczyszczone. Białoruś zaproponowała nowy wariant indeksacji taryf na tranzyt ropy przez dwie nitki przyjaźń. Podniesienie ich o 43% dla ropociągu północnego, którym płynie tak zwana kazachska ropa, oraz o 14,5% dla ropociągu południowego, którym płynie ropa z Rosji. No to tak powiem ci, te podwyżki też tak sobie tak z rękawa, nie? Tak, a tu 14, a tu 40. No, czemu nie? Czemu nie? Tak. Czemu nie? Słuchajcie, w końcu jest inflacja. Ministerstwo Rolnictwa odcina się od zapowiedzi wzrostu cen czekolady. Koszt wyrobów czekoladowych zależy głównie od cen surowców, które nie są produkowane w Rosji. Czytamy w ogłoszeniu Ministerstwa Rolnictwa. Tak. Gdzieś zaciąłem. Na brak czekolady aż po prostu się zaciąłeś. Natomiast w aptekach w regionach kończą się amerykańskie leki na ADHD, ale w Rosji nie ma ADHD, Putin je zlikwiduje dekretem, więc problem zostanie rozwiązany pewnie. Wszystko wskazuje, że zapowiadany 12 pakiet sankcji antyrosyjskich Unia Europejska zakończy procedować w tym tygodniu, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj lub jutro wieczorem. A dochody z eksportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych spadły w listopadzie w porównaniu z październikiem o bagatela 17% do 15,2 miliarda dolarów według MAE. No i słuchajcie, pytaliście o te jaja, mamy nowe informacje, monitorujemy sytuację. Obecnie temat jaj to jest najbardziej gorący temat w rosyjskich mediach. Nie znajdziecie gazety, gdzie tego tematu nie ma, a są nowe informacje, ponieważ Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało, że Rosja wkrótce otrzyma bezcłowe jaja. Wprowadzono zwolnienia cłowe na jaja do końca czerwca 2024 roku. Te bezcłowe jaja mają pochodzić z Turcji i Azerbejdżanu, co zdaniem władz powinno obniżyć wysokie ceny. Poinformował o tym minister rolnictwa Dmitrij Patruszew. Bezcłowe jaja dotrą z Turcji w ciągu 2-3 tygodni, a jeżeli chodzi o azerskie, powinny pojawić się w przyszłym tygodniu. Wydaje się, że nie zdążą na nowy rok, ale minister dodał, że ma nadzieję na spadek cen po nowym roku, ponieważ w przeddzień świąt noworocznych jajka w kraju zazwyczaj drożeją. Podczas bezpośredniej rozmowy telefonicznej, przypomnijmy, 14 grudnia rozmowy z narodem prezydenta Rosji, Władimir Putin powiedział, że zapytał ministra rolnictwa o sytuację z jajami. Niedawno rozmawiałem z ministrem rolnictwa i zapytałem, jak sobie radzi ze swoimi jajami. Oni mówią, że wszystko jest z nimi w porządku. Na co ja odpowiedziałem, i tu są przekleństwa, ale to dziwne, że nasi obywatele w jakiś sposób mają problemy, powiedziała głowa państwa. Putin przeprosił Rosjan za wzrost cen
i nazwał to, co się dzieje, porażką pracy rządu. No i mamy odpowiedź młodego Patruszewa. Według niego uwaga prezydenta sprawiła, że poczuł, że musi lepiej pracować. No i tutaj cytuję. Czułem, że muszę lepiej pracować, ale prawdopodobnie nie do końca poradziłem sobie z tym zadaniem. Ale mimo wszystko żywię nadzieję, że prezydent da mi kolejną szansę na korektę tej ceny. To brzmi już Korea Północna, nie? Tu już wjeżdża na grubo, powiem ci, Korea Północna. Sergiej Lisowski, zastępca przewodniczącego Komitetu Dumy Państwowej do spraw ochrony konkurencji, wyraża jednak wątpliwość w nowe zastosowane środki zaradcze. Jeśli zostaną przywiezione jaja, w domyśle, będzie to dość mała ilość. Nikt nie produkuje jaj do przechowywania. W końcu są przechowywane maksymalnie przez 3 miesiące i jedynie jeśli robi się to w dobry sposób. A jajko dietetyczne z najbardziej przydatnymi substancjami powinno przechowywane być góra tydzień. Również Galina Bobylewa, dyrektor generalna Rosyjskiego Związku Drobiarskiego, zwróciła uwagę na fakt, że tureckie jaja są droższe niż krajowe, więc zniesienie ceł raczej nie będzie skuteczne. Tam jest 15% cła na te jaja. Obecnie w wielu regionach jajka zaczynają być limitowane i sprzedawane na sztuki, a cena dochodzi do 20 rubli za jajko. To się śmiałeś na Jaruski, że one są kraftowe. Tak, wiele sklepów, no możesz sobie tam tylko kilka sztuk, powiedzmy, nie wiem, 15, 20 i na sztuki liczą, tak? Możesz sobie zakupić. Jednocześnie w grudniu popyt na jaja w centralnych i południowych regionach Rosji wzrósł do 25%. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale zbitek słów bezcłowe jaja mnie tak bawi. Nie wiem dlaczego, tak jak kraftowe jaja, bezcłowe jaja też po prostu nie potrafię powstrzymać uśmiechu. W tym momencie zrobię małą reklamę dla tych, którzy weekend mieli zabiegany. Wypuściliśmy 4 filmy w weekend. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszamy. Jest długi materiał o Chinach, jest Global CEP, jest Jaruski i jest podsumowanie tygodnia z kapitanem Lisowskim, więc jeżeli macie jakieś zaległości, to działo się dużo fajnych rzeczy, zapraszamy do odtworzenia, a ja przechodzę już do kolejnej informacji. Największy producent samochodów w Rosji najprawdopodobniej przegra z chińskimi markami. No co za niespodzianka. Dzieje się to, co w sumie wydarzyć się musiało, biorąc pod uwagę cały ciąg przyczynowo-skutkowy, jakiego jesteście z nami świadkami od wielu miesięcy. Avtovaz, największy producent samochodów w Rosji, potrzebuje wsparcia rządu, aby konkurować z chińskimi firmami motoryzacyjnymi. Poinformował o tym nie kto inny jak szef firmy Maksym Sokołow, o którym już kiedyś mówiliśmy i kiedyś go cytowaliśmy. Powiedział to na konferencji prasowej zorganizowanej w fabryce Łady. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście się domyślacie, ale mam cytat. Otwarte konkurowanie z chińskimi samochodami jest nierealne. Wolumen produkcyjny nie jest porównywalny z rynkiem rosyjskim. W motoryzacji bardzo ważna jest skala. Powiedzmy sobie to otwarcie, zapotrzebowanie na Łady nigdy nie będzie tak duże. Niezbędne będzie rządowe działanie regulacyjne dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Rosji do 2030 roku, więc te plany i zapowiedzi sięgają daleko w przód. No i tu się zastanawiam, o co mu dokładnie chodzi, w sensie poblokować chińskie marki, wprowadzić zakaz. Chyba Xi nie będzie zadowolony, więc panie Sokołow, chyba przyjdzie wam najprawdopodobniej zjeść tę żabę samemu. We wrześniu Avtovaz znalazł się pod amerykańskimi sankcjami, o czym oczywiście was informowaliśmy. Następnie Sokołow ostrzegł o problemach z dostawami komponentów. Wtedy też go mieliśmy u siebie na łamach CEPA. Prezydent Rosji Władimir Putin przyznał ostatnio, że wzrost cen samochodów krajowej produkcji jest poważny, 40%.
ale nie zgodził się z opinią, że ceny samochodów Avtovaz wyleciały w kosmos. No te 40% wydaje mi się, że tu chyba punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Pan prezydent chyba jednak nie zwraca uwagi na potencjalnych nabywców tych samochodów, a tam mamy 40% na cenie plus stopy procentowe ostatnio w piątek podniesione już do 16%, więc kredyt na samochód taki na 5 lat nagle tworzy cenę końcową całkiem okazałą jak na zwykłą ładę. Więc ciekawe informacje. Paweł, chcesz coś dodać? Kupiłbyś ładę w cenie, wiesz, jakiejś BM-ki czy coś takiego, bo to może się końcowo, tak? Wiesz co, jakbym miał wybrać, czy chiński, czy Avtovaz, wybrałbym jednak chyba tego Chińczyka. To jakoś czułbym się, nie wiem, I bezpiecznie. myślę, że wszyscy Rosjanie zrobią dokładnie tak samo i niestety... Jakieś miałbym duże obawy, że tutaj, tak jak w przypadku czołgu, wiesz, bo oni teraz robią, wiesz, tak tam czołgi, różne rzeczy. Czołg i Myślę, ładę że na jakością- przemian. Tak, jakością nikt nie za bardzo się przejmuje, jakoś bym się bał takim sowieckim, rosyjskim samochodem jeździć, a może Nie, myślę, że Chińczycy niepotrzebnie. będą tańsi i myślę, że Chińczycy będą nowocześniejsi i po prostu zjedzą Avtovaz w najbliższych latach. Tak to wygląda przynajmniej na razie. No myślę, że tak, no większe zaufanie jakoś mam do tej marek chińskich. Natomiast mam wypowiedź najnowszą Władimira Putina, który przemówił. Ostatnio jest bardzo aktywny, dlatego że wybory się zbliżają. No i rozpoczął tą kampanię i tutaj mamy jego najnowsze wypowiedzi. Ja będę troszeczkę go cytował. Co mówi? Taki jest los, interesy Rosji, szczęście, nadzieje, marzenia naszych dzieci, prawo naszego kraju do bycia silnym. Wiesz, dodałbym jeszcze, słuszna i żywotna konieczność naszego kraju, aby być silnym. Wszystkie decyzje musimy i będziemy podejmować wyłącznie sami, bez cudzej rady z zagranicy. Rosja nie może zrezygnować ze swojej suwerenności w zamian za kiełbasę i stać się czyimś satelitą. Rosja musi być suwerenna, inaczej nie będzie istnieć. Razem mamy jeszcze wiele do zrobienia w interesie Rosji. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że stoimy przed historycznymi zadaniami, powiedział prezydent, ale nie wymienił samych zadań. Tyle ich jest. No, dużo jest. Elity Zachodu liczyły nie tylko na upadek gospodarki i strefy społecznej Rosji, ale także na nasz system polityczny i państwowy. Myśleli, że mogą zasiać w nas wewnętrzny zamęt, ale takie recepty nie zadziałały. Jestem pewien, że nie zadziałają w odniesieniu do Rosji. Nasze społeczeństwo, wszystkie gałęzie władzy i szczeble władzy wykazały się dojrzałością, siłą i stabilnością. A przed chwilą Patruszew powiedział, że dał ciała. To on nie jest tą gałęzią chyba. No, może zbyt krytycznie się ocenia. Tak, albo jest zgnitą gałązią tej ale silnej. już wnioski, bo już powiedział, że z czekoladą to oni nic nie mają wspólnego i że jak ona zdrożeje, to Ministerstwo Rolnictwa to... Tak, już nauczył się, że po prostu drożeć będzie, ale nie będzie mówił, że da radę, tylko będzie mówił, że to ktoś inny jest winny. No tak, słuchajcie, przechodzimy do kolejnej informacji i to jest taki niuans ekonomiczny, który myślę, że Wam się spodoba. Powierzchnie magazynowe w Rosji biją rekordy cen pomimo rekordowych inwestycji. I w obliczu niedoboru powierzchni magazynowych deweloperzy projektów przemysłowych i mieszkaniowych zaczynają angażować się w magazyny. Wiecie, mieszkania już nie są budowane, nowe inwestycje nie są budowane, a magazynów potrzeba, więc tam znaleźli niszę. W 2023 rozpoczęto budowę co najmniej 15 dużych, inwestycje powyżej 1 miliarda rubli, projektów magazynowych. Ich realizacja może się jednak opóźnić ze względu na drogie pożyczone środki, czyli te stopy procentowe na poziomie 16%. Największym klientem budowy nowych kompleksów magazynowych była firma Wildberries.
Niech was nie zwiedzie amerykańska nazwa, jest to rosyjska firma, odpowiednik naszego Allegro zmiksowanego z amerykańskim Amazonem, która w tym roku rozpoczęła budowę 7 dużych centrów dystrybucyjnych w różnych regionach o wartości od 6,8 do 12,5 miliarda rubli. Jak czasem pytacie, kto korzysta na tej wojnie, kto korzysta na wyjściu zachodnich przedsiębiorstw, no to firma Wildberries widać, że próbuje wykorzystać tą szansę. Największym nowym projektem był kompleks logistyczny na terytorium Krasnojarska o powierzchni 600 tysięcy metrów kwadratowych, przeznaczony dla ładunków z Chin. Tak, na tej platformie jest dużo chińszczyzny. Poszperałem sobie trochę wczoraj. Wygląda to troszeczkę zatowarowanie jak z AliExpress. W oczy rzuciły mi się na przykład monitory. Ceny monitorów, gdyż ostatnio kupowałem sobie monitor. Ceny monitorów Xiaomi mniej więcej podobne są do naszych cen, choć tam oczywiście z wielkimi rabatami minus 50, minus 60% jako świąteczna wyprzedaż, no bo to tak też na tych chińskich platformach zawsze jest. Należy natomiast pamiętać o różnicy w zarobkach między naszymi krajami, ale to jest temat zupełnie inny. Magazynów jest za mało, stawki czynszów już istniejących biją rekordy. W obwodzie moskiewskim udział pustostanów wynosi obecnie 0,1%, czyli jest wszystko wynajęte pod korek, a w miastach powyżej 1 miliona mieszkańców pustostany nie przekraczają 1-2%, czyli też wszystko pod korek. W takich warunkach, i tu dochodzimy do bardzo ciekawej informacji, żądane stawki czynszu według danych przekroczyły już granicę 8 tysięcy rubli za metr kwadratowy rocznie, bez kosztów eksploatacji i podatku VAT. W 2022 wynosiły tylko 5 tysięcy. W przyszłym roku średni poziom stawek w obwodzie moskiewskim osiągnie 10 tysięcy rubli za metr kwadratowy rocznie. Jakie to ceny? 8 tysięcy rubli to około 350 zł za metr kwadratowy, 1000 rubli to około 440 zł za metr kwadratowy rocznie. Ja sobie sprawdziłem ceny na Śląsku, aby mniej więcej to porównać. Wychodziło z tych, co znalazłem, około 4 euro, tak średnio za metr kwadratowy miesięcznie. Nie szukałem za dużo, jeśli są tańsze lub droższe, dajcie znać w komentarzach, natomiast wychodzi na to, że mamy w Polsce 48 euro rocznie za metr kwadratowy magazynu w Polsce, zapewne wybudowanego według unijnych norm i tak dalej, daje to jakieś 207 zł za metr kwadratowy w stosunku do 450 zł za metr kwadratowy w Rosji, jeżeli chodzi o ceny rocznie. Dotkliwy niedobór magazynów, który powstał w związku ze złożonością logistyki spowodowaną wojną i rozwojem handlu, gwałtownie zwiększył aktywność w tym segmencie. I teraz można sobie wyobrazić, co dzieje się z firmami, które nie uczestniczą w specjalnej operacji wojskowej oraz nie handlują w internecie. Opłaty będą musieli wliczyć w cenę i to będzie bardzo duża podwyżka. Jeżeli nie dadzą rady, będą musieli opuścić taki magazyn. Na ich miejsce jest kolejka chętnych. Przypominam, że pustostanów jest poniżej 1%. Zapotrzebowanie jest bardzo duże i to może powodować, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, jakieś opóźnienia w dostawach, podwyżki, inflację, no bo to wszystko opiera się też właśnie na powierzchniach magazynowych. I to są takie drobne dane gospodarcze, których nie usłyszycie, myślę, nigdzie indziej. I tutaj mam pytanie, rocznie czy miesięcznie? Te 450 jest rocznie i w Polsce w przeliczeniu na złotówki i na rocznie to jest około 200 coś, więc wychodzi 2 razy drożej niż w Rosji. Znaczy w Polsce wychodzi 2 razy taniej niż w Rosji. Jeżeli chcecie jakieś jeszcze informacje, to pytajcie, a Paweł chyba przechodzi dalej. Czy ja przechodzę? Ja przechodzę. No to ja przechodzę. I mieliśmy na łamach CEPA już kilka razy wypowiedź posła Dumy Państwowej Andrieja Gurulewa. Tym razem zamiast go cytować, pozwoliłem sobie przetłumaczyć wideo. Tym razem pan Gurulew zabrał głos odnośnie rodzenia dzieci, czyli nie wiem, czy pamiętacie, jak Putin powiedział, że trzeba by było, żeby kobiety w Rosji rodziły po 8 dzieci. 8 dzieci. Posłuchajcie sami.
Президент что сказал? Традиционные ценности. Родина, семья, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? Вот без смеха. Ты говоришь, ну мы же воюем. Я говорю, хорошо, ты когда начал? Во Вторую Чечню. Дальше что было? Ну дальше КТО, дальше 8-й Грузия, дальше пошло там 14-й, дальше Сирия, все остальное. Ты что думаешь, СВО закончится, у тебя будет жизнь лучше, что ли, веселее? У тебя будет море, будет вне свободного времени? Мне не будет. У тебя отпуска есть? Есть. Ты указ президента выполняешь? Выполняешь. Все, отправил, задачу выполнил, через 9 месяцев доложили по результату. Товарищ командующий, да вы что? Говорю, ну это же реально. В принципе, да. А кто будет выполнять? Начинать тогда с себя. Тебе сколько лет? 45, жене сколько? 42. Успеешь еще? Наверное, успею. Вот и все. Начинать надо z siebie. Tak, więc pan poseł zapowiedział, że on najprawdopodobniej spróbuje dołożyć cegiełkę od siebie. Wezwał wszystkich w studiu, żeby przemyśleli to poważnie. Tam nie ma nic do śmiechu. No i trzeba robić. Jak widzieliście, wymieniał wojny po kolei. Powiedział, że na tym się nie skończy, więc Rosjanie do dzieła. Ja tylko dodam informację. W październiku rząd, opracowując budżet Funduszu Społecznego, przewidział, że liczba urodzeń w Rosji w ciągu najbliższych 3 lat będzie nadal spadać i osiągnie poziom, jakiego kraj ten nie widział od czasów caratu. Wielkości zawarte w prognozie stanowią minimum od przełomu XVIII i XIX wieku. Więc jaki jest pomysł? Przerwać wojny? Nie. Robić dzieci. Klasyka rosyjskiego gatunku. Chciałbyś coś dodać, Pawle? Nie, no zastanawiałem się, czy on tak samemu chce te No, dzieci, nie. bo teraz niedobór mężczyzn w Rosji czeka. Tak, więc i no, on jest gotowy do tego poświęcenia. I tu ktoś napisał, że pani Simonian aż miała błysk w oku. Taki, jak pójdzie na macierzyński za niedługo, to będziemy wiedzieli, o co chodzi. no możliwe. Ona jest już chyba też tak koło 40, mi się wydaje, może nawet po, ale jeszcze ją wezwał i trzeba robić. A mam dla ciebie jeszcze na koniec zdjęcie. Okej. Tylko muszę go wgrać. Będą gonić po Moskwie. Co? No tutaj, tak, może się tak skończyć. Łapanki. Okej. I kto to jest? No właśnie, chciałem się ciebie zapytać. No ja nie wiem. No Nie w wiem. piątek odbyły się wybory Miss Intercontinental, ja nie wiem, nie jestem dobry z tego chyba. Mhm. Wygrała akurat dziewczyna z Tajlandii, natomiast tutaj mieliśmy kandydaturę Rosji, Daria Reszta i zajęła 5. miejsce, natomiast została wybrana Miss Europy. Aha. No ale ładna jest, no to stała. No. I tym byśmy tą informacją zakończyli. Do usłyszenia, zobaczenia. Trzymajcie się. Pamiętajcie o kciukach i komentarzach. Dziękujemy serdecznie. Nakarmcie algorytm. Będziemy bardzo wdzięczni. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.